Witamy Was w kolejnym odcinku programu Wiking i Wilkołak w podróży. Tym razem wybraliśmy się do Grecji na uroczą wyspę Kos, należącą do archipelagu Dodekanes, co w języku greckim znaczy 12 wysp. Jest to archipelag na Morzu Egejskim ze stolicą w Rodos. Krainę Dodekanes zamieszkuje około 200 000 ludzi. Wiele z tych wysp od lat znajduje się na liście uwielbianych kierunków turystycznych. Postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego tak jest. Miejscem naszego postoju była Kardamena, miasto w południowej części wyspy, liczące 1500 mieszkańców. Jest to typowa miejscowość turystyczna, w której znajduje się wiele hoteli, a ponadto dookoła otoczona jest turystycznymi enklawami. Dlatego też miasto jest niemal cały czas oblegane przez rzesze turystów. Znajduje się tutaj również port, z którego można wyruszyć na liczne wycieczki, w tym na zwiedzanie wyspy Nisyros. Z logistycznego punktu widzenia Kardamena jest bardzo dobrą lokalizacją. Znajduje się mniej więcej w centrum wyspy Kos, stąd blisko do lotniska i wielkiego ronda, z którego można udać się we wszystkie strony wyspy, co oczywiście wzięliśmy pod uwagę, planując zwiedzanie okolicy. W samej Kardamenie nie znajdziemy zbyt wielu plaż, jedynie te bezpośrednio przy hotelach. Plaża przy naszym hotelu do kameralnych nie należała, dlatego po jednym dniu kąpieli i opalania postanowiliśmy wybrać się w poszukiwanie czegoś atrakcyjniejszego wizualnie. Warto pamiętać o specjalnym obuwiu do wody. Plaże na południu wyspy są kamieniste. Zwiedzanie okolicy rozpoczęliśmy od wschodniej części miasta. Zaraz za nią znaleźliśmy bardzo uroczą małą plażę z pozostałościami przedwojennego bunkra. Plaża nie jest oznaczona na mapie, ale znajduje się tylko kilkadziesiąt metrów za ostatnią restauracją w mieście i plażą Banana Beach. No, możesz wyłazić. Dalej na wschód nie podążaliśmy, ponieważ były tam już zamknięte ośrodki turystyczne. Wzrok skierowaliśmy na zachód, gdzie w odległości prawie 3 km znaleźliśmy pustą plażę Tropical Beach. Dalej znajdują się już tylko ośrodki hotelowe z aquaparkiem, a za nim droga do Kefalos. Plaża urzekła nas czystą wodą i ciekawymi widokami, zarówno na morze, jak i na wzniesienia Kosa, gdzie niedaleko znajduje się lotnisko i starożytna twierdza Antimachia. Kos jest niewielką wyspą na Morzu Egejskim. Jej powierzchnia to 290 km², czyli o 2 km² mniej niż liczy powierzchnia Wrocławia. Na Kosie mieszka jedynie 26 000 mieszkańców. Poza stolicą o tej samej nazwie większymi ośrodkami miejskimi są Kefalos, Marmari, Kardamena, Mastichari i Tigaki. Kilka z nich odwiedziliśmy podczas wycieczki autem. Kos to wyspa dobitnie turystyczna i poza wakacyjnymi atrakcjami codzienne życie mieszkańców wygląda zwyczajnie. Miejscowości składają się z podobnych uliczek i domów, które już nie są tak kolorowe jak na przykład w Kardamenie. Po raz pierwszy przekonaliśmy się o tym w Kefalos, gdzie życie płynęło zupełnie normalnie i nic nadzwyczajnego się nie działo. Dopiero w porcie, gdzie znajduje się pasaż i kilka restauracji, dało się zauważyć turystów. Znajduje się tu ładna kamienista plaża z położoną niedaleko małą, skalistą wysepką, dobrze znaną z katalogów biur podróży. Wracając z Kefalos, postanowiliśmy odwiedzić jedną z zaznaczonych na mapie plaż. Znajdująca się nieopodal dużego hotelu Blue Lagoon była całkowicie opuszczona, ale dla nas okazała się strzałem w dziesiątkę. Podobnie jak wszystkie plaże na południu, i ta była kamienista, dlatego warto mieć zawsze przy sobie specjalne obuwie do wody.
Stolica wyspy, miasto Kos, okazało się być zupełnie niepodobne do lokalnych miasteczek. To stolica, która może pochwalić się wieloma zabytkami, łączącymi różne style architektoniczne ze starożytności, średniowiecza i współczesności. Znajdziemy tu tureckie świątynie, twierdzę z czasów weneckich, a także pozostałości po greckim i rzymskim panowaniu. Jedną z większych atrakcji turystycznych jest wioska Zija. W tej małej, pięknej wiosce, ukrytej wśród bujnych lasów, podobno rozciągają się zabierające dech w piersiach widoki na całą wyspę. Szczególnie polecany jest zachód słońca. Niestety nie udało nam się doświadczyć tego szczególnego widoku. Nie mogliśmy znaleźć ani jednego miejsca parkingowego w okolicach wioski, a sama wieś wcale nie przypominała małej miejscowości, tylko dobrze zaopatrzony pasaż turystyczny. Mastichari to ostatni przystanek w naszej podróży po wyspie. Północne plaże w odróżnieniu od południowych składają się z piasków, dzięki temu są bardziej przyjazne dla rodzin z dziećmi. Niestety co za tym idzie, woda jest mętna, a na plażach zalegają zasychające wodorosty. Podobnie jak w innych miejscowościach, Mastichari jest nastawione na turystów. Jego bardziej reprezentacyjna część obejmuje pasaż z restauracjami i deptak prowadzący na plażę. Poza Kardameną i objazdem Kosu odwiedziliśmy również wyspę Nisyros, na której znajduje się ciągle aktywny krater wulkanu. O wycieczce szerzej opowiemy w następnym odcinku. Archipelag Dodekanezu przyciąga turystów ze względu na wspaniałe piaszczyste plaże i słoneczną pogodę południowej części Morza Egejskiego. Posiada też ciekawą historię sięgającą starożytności aż po II wojnę światową. Mała wyspa nie oznacza braku atrakcji, jest ich więcej niż można by zwiedzić w ciągu tygodnia. Jest to zdecydowanie dobry kierunek. Polecamy. Państwa, witamy serdecznie w Poznaniu, około 35 minut przed czasem, gdy czas lokalny to 25 minut po godzinie 19. Jeszcze nagrajmy jeden kawałeczek. O, i